侧开门 ，Doors will open on the right-hand side。下车时请注意月台与车厢间的缝隙。Please mind the gap。Cześć, witam Was na Tajwanie. Dostałam się na Tajwan bez, powiedzmy, większych kłopotów. Nieprawda, z wieloma kłopotami. Najpierw w Tokio pomyliłam dworzec, później wysiadłam na niewłaściwym terminalu, potem zmierzałam na właściwy terminal bardzo długo, no ale potem już okej. Przeleciałam nocnym samolotem do Tajpej. Dostałam pieczątkę, zostałam wpuszczona i uwaliłam się spać na lotnisku, bo była 2 nad ranem, 2:30. Spałam sobie do 8 tutejszego czasu, który się różni, jest wcześniej w stosunku do japońskiego. Strasznie wieje wiatr. To jest też różnica nie tylko czasu, ale i klimatu, pogody na Tajwanie. Tutaj wieje. W Japonii nie wiało nigdy, a tutaj widzę, że cały czas wieje. I po drodze ocean był wzburzony, więc z pływaniem w oceanie może być słabo. Tak, więc ta podróż będzie trochę inna niż zwykle, bo nie będzie to czysta wędrówka, chociaż raczej będę gdzieś łazić. Teraz zmierzam do takiego dosyć zadupia, które udało mi się znaleźć na mapie, do tego stopnia zadupia, że pani w Tajpej w kasie biletowej nie wiedziała, gdzie ja chcę jechać i jak tam dojechać. Wpisała tylko nazwę stacji, rób pani co pani chce z tym biletem. Ale wyszukiwarka w internecie prawidłowo się zachowała, więc właśnie mam przesiadkę na stacji Suaoshin. Prawdopodobnie. No, nie znam chińskiego. Na Tajwanie mówi się po chińsku i używa się pisma chińskiego tradycyjnego. Oczywiście nie znam nic, ale jest jak na razie bardzo dużo napisów po angielsku, zwłaszcza na kolei. Mam zamiar, o ile się będzie dało, podróżować właśnie jak najwięcej koleją, bo to jest dla turysty najprostsze. I mam zamiar podróżować wokół Tajwanu. Uciekłam z Tajpej natychmiast i jestem na wybrzeżu wschodnim. I zmierzam na południe i jadę do Chungde, coś takiego. Właśnie zarezerwowałam sobie łóżko w hostelu, bo nie widzę tam za bardzo perspektyw biwakowania za darmo, bo jest chyba ze 6 kempingów, a hostel jest tańszy od kempingu i ma klimatyzację, więc zaszaleję dzisiaj, odpocznę, wyśpię się, jestem strasznie śpiąca. No, a potem będę wyruszać dalej na południe. Jutro chcę jakiś mały szlak zrobić w Parku Narodowym Taroko i wyruszyć dalej na wybrzeże, gdzie chciałabym iść wzdłuż plaży. Na mapie są jakieś ścieżki, nawet jakieś szlaki. Co z nich wyniknie, zobaczymy dalej. No, za 5 minut przyjedzie pociąg. Pociągi mają numery, mają miasta, do których jadą i jeszcze pani zapowiada przez megafon. Więc dosyć łatwo jest je zidentyfikować. Co chwilę się zmienia z chińskiego na angielski napis, więc jest okej. Dotarłam na miejsce, jestem w bardzo skromnym hostelu, gdzie nikt się mnie nie spodziewał, ale na szczęście jest drugi gość, który wędruje wokół Tajwanu, ale mam szczęście, trafiłam do miejsca, w którym jest drugi hiker. Co za porę w ogóle wybrał, teraz jest najgorsza możliwa pora do chodzenia po Tajwanie, bo jest letni monsun, jest gorąco, parno i często pada. 35 stopni to jest w cieniu, więc nie jest zbyt przyjemnie, ale nie miałam wyboru, a on chyba miał, on jest z Hongkongu, więc może jest przyzwyczajony do ciepła. Poszedł do sklepu, więc go teraz nie ma. Może pokażę Wam najpierw na zewnątrz, jak wieś wygląda. Jest to bardzo rzeczywiście duże zadupie. Dlatego wszyscy się dziwili, że tak wybrałam to miejsce ze wszystkich miejsc w Tajwanie. Jest dużo psów w tej okolicy niestety i zdążyłam się przestraszyć, bo zaczęły na mnie szczekać. Okropi.
No to chyba z plażowania nic nie będzie. Widać, że tu pływają na jakichś słupach, na jakichś takich morskich kajakach w sezonie turyści. No i nic tu nie ma za bardzo. Widzę, że jest świątynia. Widziałam już przez okno pociągu, że bardzo ozdobne świątynie tu są. O, tam ją macie. Nie wiem jakiego wyznania. Tajwańczycy są taoistami, konfucjonistami i jeszcze jest trochę chrześcijan ze względu na portugalskie wpływy z dawnych czasów. I to właśnie w tej części kraju jest ich więcej. No i no, tak, no góry. O, tam są góry. Widzicie? A, pies jest zamknięty, a to całe szczęście. Góry i chmury, które wiszą nad tymi górami. O. I one tak chyba będą wisiały dłużej, ale jak nie ma słońca, to nawet jest trochę przyjemniej. Tak wygląda ulica, nawet jacyś ludzie tam łażą. Są tu takie małe uliczki, jest główna droga, która nie jest zbyt przyjemna, bo jest bardzo ruchliwa. No i jeszcze jest linia kolejowa. No, więc tak wygląda na zewnątrz. To są takie pudelki w ogóle niegroźne, a brzmią jak jakieś ludojady. No i tu jest wnętrze. Jest taki stolik, niestety woda gorąca nie działa, nie jest podłączona i nie ma wody. Jest wielki telewizor za to, na pewno będę go oglądać. Jest łazienka tutaj. Jeszcze nie byłam, bo jestem odwodniona. Ale prysznic jest taki, co się leje na podłogę, widzę? Wszystko jedno. No i pokój. Tutaj jest klimatyzacja, także jest chłodno. O, piętrowe łóżeczko, ja mam tam. Kolega ma tu. No i myślę, że się wyśpię bardzo dobrze. Kosztowało to $700 tajwańskich, co się przekłada na 90 zł, więc dosyć drogo. A była to najtańsza miejscówka w tej miejscowości i jest tylko jedna tańsza w sąsiedniej, ale tam miałabym kłopot dotrzeć i byłoby mi to nie na rękę, bo chcę najpierw zobaczyć te szlaki w Parku Narodowym jutro. Jestem padnięta, więc to chyba tyle. Zbiorę się za swój gulasz z 7-Eleven. Za długo gadam, ale pokażę wam jeszcze ten gulasz. Choć nie jest to nic wybitnego. No, wołowina z ryżem, więc nie najgorzej. Nie potrafię powiedzieć, ile kosztowało, bo nie mogę się... Aha, chyba trochę taniej niż w Japonii. Pisze 5,92, ale no to by było taniej niż w Japonii. No w każdym razie jest tu też mapka Parku Narodowego. Będę ją studiować i kombinować, co robić. Wydaje się, że macie masę czasu, że 8 dni to będzie dużo zwiedzania, ale tak naprawdę znowu trzeba się śpieszyć. Nie lubię takiego rodzaju podróżowania, no ale chcę zobaczyć Tajwan, więc tak będę podróżować. Hello everybody, I come from Hong Kong. My name is Kay. What are you doing here? I'm by walking around the Taiwan. It's a great idea. Pardon? It's a great idea, I guess. It's fun. It's hot, but it's a good adventure. I don't know what that's about. I guess it is a good adventure. You're tired. Thank you for sharing your thoughts. To właśnie jest ten kolega, który wędruje wokół Tajwanu. Nie ma swojego kanału, nie jest przyzwyczajony, ale bardzo sympatyczny gość, naprawdę fajnie się bawimy razem w hostelu. Dobranoc. Ale pięknie, co za poranek. Pogoda jest dziś trochę lepsza po wieczornym, ulewnym deszczu i potwornie parnej nocy
trochę się oczyściło. Pewnie znowu będzie po południu padać, tak mi się wydaje, że tak bywa w krajach tropikalnych, a Tajwan leży już w tej strefie. Północna część Tajwanu jest podzwrotnikowa, a południowa zwrotnikowa. Jeszcze chyba nie jestem w południowej, ale jestem gdzieś na granicy. W każdym razie to są regularne tropiki, które chciałam zawsze odwiedzić. Marzyłam o tym po lekturze Robinsona Crusoe we wczesnym dzieciństwie i tak mi zostało. Więc jakoś się nie złożyło i tak fajnie, że ten Tajwan w sumie wyszedł tropikalny dodatkowo. Jestem na plaży, ale fale zdecydowanie są za wielkie, żeby wejść do morza. Nie nadaje się ta plaża do kąpieli. Jest trochę ludzi pod parasolami, ale wszyscy tylko się wylegują, a nie pływają. No, nie da się. Za to mają tu bardzo ciekawe jednostki pływające. Ja nie wiem, jak można czymś takim pływać na wzburzone morze, ale ludzie z krajów morskich potrafią pływać na różnych rzeczach, które się szczurom lądowym nie śniły, więc mają tu pełno takich tratw, jakieś takie sklecone materace. Myślę, że chyba przy bardziej spokojnej pogodzie, chociaż dziś generalnie jest spokojnie, tylko te fale takie. Jak w ogóle wprowadzić taką jednostkę do morza? Nie wiem. No nic, ale te góry niesamowicie wyglądają, opadają. One są tutaj ponad 1000-metrowe, nawet chyba 2000 są góry, a cały Tajwan posiada ponad 200 szczytów powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Trochę bardziej w głąb lądu, nie tutaj, gdzie jestem na samym wybrzeżu, no ale w każdym razie takie skaliste, no normalnie alpejskie szczyty. No nie wybieram się tam, nie tym razem. Raczej celuję w plażę. Aczkolwiek teraz ruszam na ten szlak w Parku Narodowym Taroko, bo to jest Park Narodowy Taroko. To nie będzie bardzo długi szlak. Myślę, że do południa się wyrobię i będę zmierzać do miejscowości Taitung. To jest... Spróbuję jakoś ustawić aparat, żeby nie świeciło w niego słońce bezpośrednio. Nie planowałam Taitungu, ale rano odkryłam, że jest tam muzeum i stanowisko archeologiczne z najstarszą odkrytą osadą na całym Tajwanie z neolitu, więc super byłoby to zobaczyć. Skoro tu jestem, to absolutnie chcę to zobaczyć, więc tam się wybieram do Taitungu. To jest większa miejscowość, tam może będzie jakiś sklep wreszcie sensowny, a nie 7-Eleven z tym obrzydliwym suchym ryżem, więc taki jest plan. Do zobaczenia na szlaku, choć właściwie już jestem na szlaku, bo tutaj jest taki Chongde Trail. Szlak przez po prostu wieś Chongde. Są nawet jakieś tabliczki. No więc jest to przygotowane dla turystów. Tylko pewnie nie ma ich zbyt wielu w lipcu, bo pogoda jest taka, że już kapie mi pot z nosa. Choć przebywałam na plaży 10 minut, ale to i tak bardzo dużo. Zobaczcie tu, to jest całe pole ananasów. Za siatką są, żeby ktoś nie zawinął. Ale sobie tu rosną, jeszcze nie są dojrzałe, jeszcze są dosyć małe. Ale fajne, jeszcze nigdy nie widziałam. A to co? To może być chlebowiec. Jeszcze więcej wisi. Też nigdy nie widziałam. Nawet nie jadłam. Ananasa to jadłam. Nawet wczoraj. Ależ ciekawa roślinność. Są i banany do kompletu. Pomyślcie sobie, jakby wyglądał świat bez bananów. W każdym sklepie, najmniejszym na świecie, zawsze są banany. Te są jeszcze zielone kompletnie. Niestety.
ต้องขอเส้นให้ Pociągu jestem, już wysiadam. Zaraz opowiem resztę. Wysiadłam z pociągu, jestem w Taitungu już. Jechałam 2 pociągami, tym razem nie było połączenia tylko lokalnymi pociągami, jechałam takim wypasionym. I miasto też jest duże, nie tak jak wczoraj. Mam aż 5 km do hostelu, a zbierają się jakieś okropne chmury. W prognozie pogody jest jakaś potworna ulewa, która będzie trwała jeszcze jutro. Ale niby dalej na południe ma być trochę lepiej. No nie wiem, czy w to wierzyć. Zobaczymy. W każdym razie w pociągu zarezerwowałam znowu hostel. No bo miasto duże, googlowałam te parki, ale wygląda, że oni tu strasznie pilnują parków, bo jest sporo bezdomnych i nie chcą, żeby oni tam pewnie spali. W Tajpej było dużo bezdomnych na ulicy. Tu na razie jest raczej bez. I w ogóle nawet fajnie to miasto wygląda. Taki ładny dworzec mają. Oj, czerwone światło. No i ledwo zdążyłam na ten pociąg, ponieważ no, byłam długo w tym Parku Narodowym. Było muzeum małe w takiej jakby dyrekcji informacji turystycznej. Fajne, trochę takich tam przyrodniczych rzeczy, ale też było o rdzennych mieszkańcach Tajwanu, którzy nie są Chińczykami, tylko to jest ludność taka, jak to powiedzieć, Oceanii bardziej, polinezyjsko-indonezyjsko-malezyjska, coś takiego. Taki jest ten język, który wiele właściwie chyba języków, którymi się posługiwali. Jeszcze się posługują. W czasach okupacji japońskiej ich kultura była zwalczana, ale teraz jest rozkwit ponowny i uczą tego oryginalnego języka w szkołach też. Więc tam było trochę o dawnym życiu tych rdzennych mieszkańców, o tym jak polowali, jakie tkali ubrania. Fajne. No i zeszło czasu i szlak też był ładny, choć to było takie ścieżki przyrodnicze bardziej dla ludzi, którzy no, nie chcą jakoś iść specjalnie w góry. W góry się nie da iść za bardzo, bo trzeba mieć pozwolenie od policji. Nie można na Tajwanie tak sobie pójść w góry, jak u nas. Trzeba iść na policję i dostać pozwolenie. Jak się chce nocować w chatkach, to jeszcze trzeba co najmniej tydzień wcześniej rezerwować te chatki i opłacać. Więc to jest poza moim zasięgiem. Za tydzień już mnie nie będzie na Tajwanie. Zresztą naprawdę się nie wybieram. Jest tak gorąco i te deszcze, że w ogóle pora roku nie jest górska. To czerwone światło to tak wiecznie tutaj się pali, ja tego nie wiem. Może ono się tylko tak pali? Nie wiem. Kurczę. Na wszelki wypadek. Jak jeszcze dalej będzie tak, to przechodzę na czerwony. Olewam. Ale chyba skoro są 2 światła.
Muszą być kiedyś zielone, nie wiem. Niestety nie mają tu chodników, a jak mają, to takie skrawki, na których parkują auta. A droga jest taka, no, ma 4 pasy w sumie, więc to słabo się idzie. No jak widzicie, muszę włazić na jezdnię. O, dzień dobry, 3. dzień na Tajwanie. Podobnie gorący jak poprzedni. Hostel spoko, całkiem fajny. No właśnie właściciel się krząta. Jest czysto, bardzo przyjemnie. Jest klimatyzacja, w pokoju nastawiona na 22 stopnie. W kuchni na 31 i już mi się leje znowu pot wszędzie. Na dworze no pewnie jest 35 plus słońce. Ta klimatyzacja tutaj, to pamiętajcie, żeby zabrać coś ciepłego do ubrania, bo tam, gdzie ona jest włączona, jest naprawdę zimno. W pociągu jest bardzo zimno, wszyscy są ubrani w kurtki w prosty sposób, żeby się rozchorować. Takie 28 myślę byłoby idealnie, gdyby było wszędzie powłączane. 31 jest trochę za ciepło. Jedyny problem w tym hostelu jest taki, że zniknęła kuchenka do gotowania. Wczoraj wieczorem była i kolega z Anglii poczęstował mnie kolacją, którą gotował, a ja chciałam ugotować jajka. Kupiłam 10 jajek, ale kuchenka wybyła. Właściciel właśnie powiedział, że sorry, kolega zabrał. No więc jadę dalej z nieugotowanymi jajkami. 10. Nie wiem, znaczy mam kuchenkę, ale nie mam denaturatu. Musiałabym kupić denaturat, ale nie bardzo mi się chce kombinować po chińsku, jak to zrobić z powodu tych 10 jajek. Może ktoś mi je po drodze ugotuje. Zobaczymy. Jest już po 10. Miałam wyjść o 8, potem planowałam o 9, a wyszło jak wyszło. Bo ciągle było coś do zrobienia. I w ogóle jestem zmęczona już po 2 dniach. Nie jestem stworzona do życia hostelowego i podróżowania od miasta do miasta. To jest trudne, męczące, stresujące, czasochłonne. Nic, no. Wracam do stacji kolejowej, idę do muzeum. Jadę na południe, ale z mojego szlaku nadmorskiego chyba nic nie będzie. Przynajmniej z części jego nic nie będzie, ponieważ okazuje się, że to jest kolejny szlak, na który trzeba mieć pozwolenie pozyskane od 30 do 8 dni przed planowanym startem i jeszcze trzeba za nie zapłacić $3000 tajwańskich, a ja nie mam tyle pieniędzy, więc chyba pójdę sobie gdzieś indziej, ale jeszcze nie wiem gdzie. Przerasta mnie kombinowanie, więc po prostu idę i zobaczę, gdzie wyląduję. Jestem już w parku muzeum. Muzeum jest tam trochę dalej, a tu od razu są wykopaliska, te właśnie, o które mi chodziło. Była tutaj osada, w sposób kontynuujący się zamieszkała od 5000 lat do jakichś trochę mniej niż 2000 lat temu i ta osada tutaj pochodzi sprzed 3500 lat. Bardzo dobrze zachowały się ściany, są mury, różne przejścia, jest nawet kamienna drabina prowadząca na jakiś stryszek. Bardzo ciasno są zbudowane te domy, jeden obok drugiego, czyli że była to taka gęsto zabudowana wioska. No, fajne, bardzo fajne, kamienne mury. Pewnie było im chłodno w takich kamiennych domach, myślę, bo nie wiem jaki był klimat na Tajwanie kilka tysięcy lat temu, na pewno inny niż teraz, ale tak, kamienne podłogi też były. No, pomieszkałabym w takim domku, chłodne kamienie, o tak, wylegiwałabym się z przyjemnością, bo znowu dzisiaj jest straszna patelnia. Wokół murów biegnie rów i jest też cmentarzysko, są tu kamienne grobowce w ziemi poniżej osady, ale tuż poniżej. Znaleziono też jakąś po prostu kupę śmieci, w której było dużo ceramiki i
jakieś groty włóczni i narzędzia rolnicze. Zdeponowałam plecak w szafce i jestem w muzeum. Nie miałam już $10 do szafki, ale panie machnęły ręką i powiedziały, żebym zostawiła w otwartej. Upewniłam się, że mogę tam zostawić swój paszport. Powiedziały, że mogę, że się nic nie stanie. To jest małe muzeum. Jest tylko jedna taka sala spora i jeszcze taki przedsionek, powiedzmy pół sali, gdzie są pokazane pochówki, takie bardzo dobrze zachowane trumny z łupku, chyba z łupku, tak. I tam jest kilka ozdób. A tutaj w tej sali jest dużo obrazków, ale jest też zestaw narzędzi z każdego rodzaju, jest trochę ceramiki, bardzo ładne siekiery kamienne, zwłaszcza z jadeitu i dużo ozdób też z tego zielonego, pięknego kamienia. Dużo kultur pacyficznych używało jadeitu. Czasami się go nazywa nefrytem, już w sumie nie wiem, czy chodzi o jadeit czy nefryt. Ale w Nowej Zelandii też on był i mam przecież zakupiony w Nowej Zelandii wisiorek, taki amulet z jadeitu i to właśnie tutaj chyba też takie coś praktykowali. Najfajniejsze egzemplarze zostały zabrane do Muzeum Głównego Archeologicznego w Tajpej, więc mam powód, żeby tam pójść i to zobaczyć, bo wygląda to fajnie. Takie figurki ludzkie i bransoletki i różne paciorki, bardzo fajne. I ludzie kultury Pejnan praktykowali jakiś okropny rytuał, taki inicjacyjny, oznaczający wejście w dorosłość, mianowicie wyrywali zdrowe zęby osobie, która właśnie dorosłość osiągnęła. Te stare żytne kultury miały różne okropne pomysły, to akurat nie jest fajne, bo zawsze mówię, żebym chciała się przenieść w przeszłość, ale raczej chciałabym zachować wszystkie swoje zęby, bo nie widzę sensu się ich pozbywać. No tak to jest, nie ma co idealizować przeszłości, nie było zawsze fajnie. Jest też ostatni zachowany słup kamienny, który jest w parku, tutaj jest jeszcze replika, ale było tutaj dużo takich megalitów, ale zostały zniszczone niestety. W parku jest jeszcze kilka replik domostw kultury Pejnan, także teraz tam idę i je obejrzę. I co nie bardzo mi się uśmiecha, bo jest nadal gorąco, tu jest klimatyzacja, ale moja koszulka jeszcze nie wyschła, była przemoczona całkowicie po 5 kilometrach z hostelu do muzeum. Tu jest replika chaty, ale nie jest to chata tych neolitycznych ludzi, tylko tego plemienia, które tutaj żyje. Taka bambusowa chata z kinowym dachem. Dach mi chyba trochę przesieka, bo dali folię. Ale bardzo przyjemnie, ale by było fajnie przenocować w takiej chacie, ale nawet wejść nie pozwalają, bo jest bramka. Takie posłania i są 3 pokoje, z czego jeden jest przeznaczony do kultu przodków i różnych rytuałów, a pozostałe są bardziej mieszkalne. Chata posiada okna, można je zamknąć i przykryć taką fajną matą tkaną. Ona nie przepuszcza ani słońca, ani wiatru, ani deszczu, chociaż tu jest duży dach. No i pewnie przede wszystkim komarów, które chyba tu występują, choć na razie tylko coś raz mnie ugryzło. No to już są te chaty neolityczne. Niestety nie da się wejść do środka, bo jest płot. Wyglądają na bardzo przytulne. Mają grube ściany, zrobione z trzciny. Myślę, że dają dobrą izolację zarówno od upału, jak i od chłodu. Bo zimą to bywa tutaj chłodno, jak wieje monsun zimowy od północnego zachodu, to on jest właśnie, zdaje się, suchy i zimny. Tu jeszcze jest trochę takich jakichś podmurowań, pewnie oryginalnych, wykopanych. Może te kamienie są trochę poukładane, ale na pewno odzwierciedlają pierwotny układ tych pomieszczeń. Ale się naszukałam tych megalitów, one były za mostem, trzeba było przejść przez taką kładkę. Pilnują bardzo, właśnie przejechał policjant na skuterze.
kamery są wszędzie, więc ten park do biwakowania się nie nadaje. Ale megality fajne. To jest jeden, jedyny ocalały, który jeszcze stoi. Ma tylko taki półksiężycowy otwór, choć w oryginale to był okrągły otwór, tylko że się ułamał w ciągu tych tysięcy paru lat, które tutaj stoi. I jeszcze jest drugi, wydaje mi się, że on jest oryginalny, leży na ziemi. Ma 2 otwory i jeszcze za czasów japońskich w XIX wieku stały 3. Jeden chyba został całkiem stracony, no i tylko właśnie ten jeden stoi. Posiedzę sobie tutaj chwilę pod takim bardzo fajnym, rozłożystym drzewem i wsiadam do pociągów. Mam nadzieję, że uda mi się kupić bilet. Na razie zawsze udawało mi się kupić kartą bilet, odpukać, oby tak było do końca tej wycieczki, bo w sklepach nie udaje mi się zapłacić kartą, tylko w 7-Eleven się na razie udało, a wczoraj w supermarkecie nic nie wyszło z płacenia kartą. Jedna pani chciała za mnie zapłacić, ale podziękowałam, zapłaciłam gotówką, tylko że nie mam tyle tej gotówki, żeby cały czas płacić gotówką. No i jest to problem. Nie spodziewałam się. Wszyscy mówili, że w Japonii karta nie będzie działała, ale zawsze działa. Na Tajwanie właśnie nie działa. I ten kolega Anglik, który poczęstował mnie kolacją, mówił, że jego karta też nie działa, tylko w 7-Eleven właśnie, że działa, czyli to jest tutaj normalne. No nie spodziewałam się tego. No, życie podróżnika. Wysiadłam z pociągu w Dawów i potem już nie było tak rewelacyjnie, bo trafiłam na główną drogę. Ona jest naprawdę ruchliwa, ma 4 pasy i nie ma chodnika, ale na szczęście ma taki pas dla motocykli, więc tam się zmieściłam i było w zasadzie bezpiecznie, tylko potwornie gorąco, bo o ile jeszcze prawa strona trochę była zacieniona przez góry, to słońce jeszcze było na tyle wysoko, że strona lewa moja była cały czas w słońcu i po prostu w 5 minut miałam koszulkę do wykręcenia, było strasznie. Potem przyszedł deszcz, zaczęło padać, jacyś mili ludzie się zatrzymali, dali mi pelerynę, ale na szczęście nie musiałam jej zakładać, bo deszcz jakoś poszedł bokiem. Jedna wielka chmura przeszła tam, potem druga wielka chmura przeszła tam. Co będzie dalej, zobaczymy. No i oczywiście co tu z noclegiem? Skręciłam w drogę, która miała mnie doprowadzić do punktu widokowego, a na niej okazało się, że tam, gdzie jest na mapie park, to jest pole namiotowe. Tylko że ja oczywiście nie mogę wydawać gotówki, więc poszłam, zapytałam ludzi, czy to jest płatne i jak i w ogóle. A oni powiedzieli, że dziś jest festiwal taki ludowy tego lokalnego plemienia. Przechodziłam obok, widziałam, rzeczywiście grała muzyka i ludzie siedzieli przy stołach. Taki bardziej, no nie jarmark, taka bardziej biesiada. Głupio mi było robić zdjęcie jak zwykle, więc nie robiłam, bo co, tym ludziom bez pytania nie będę robić zdjęć, nie lubię tego. No ale fajnie to wyglądało, byli w takich czerwonych, ludowych, to brzmi jakby mieli kierpce i serdaki, a mają takie bardziej fantazyjne, azjatycko-pacyficzne stroje. Spódnice właśnie takie wielokolorowe, ale z przewagą czerwonego i jakieś takie biżuterię z kości fajną. No i właśnie widziałam, że to jest i właśnie z okazji tego podobno mogę przespać się tu za darmo i nawet jest prysznic. A ci ludzie, którzy mi to wszystko powiedzieli, biwakują tutaj, to dźwięk ich generatora słyszycie, bo mają przyczepę chyba z klimatyzacją kempingową. Tak trochę ich podpuściłam, bo zapytałam, czy jest tu kuchnia i czy da się gotować. I zapytali, czy gotuję. Mówię, że generalnie nie, bo nie mam
paliwa i opowiedziałam im o tych jajkach, których nie mogłam ugotować w hostelu, no i zaprosili mnie, że mogę sobie ugotować u nich, więc jajka będą ugotowane i zaraz je zjem. No, także tu jest w ogóle Pacyfik, zaraz jest plaża, huczą fale, dalej jestem pod drzewami, jest też wiatr, więc nie jest tak źle naprawdę, jak wezmę prysznic, to myślę, że będzie całkiem fajnie. No, to tyle, idę gotować jajka. Dobranoc. To nie była najlepsza noc w moim życiu biwakowym. Przyszła burza i ocknęłam się w jeziorze. Jeszcze nie spałam, bo no, wszystko burczało, świeciło i w ogóle jak to na polu namiotowym. No i zaczęło padać i to tak bardzo intensywnie, a jak to na polu namiotowym ziemia była dość uklepana. I choć nie byłam wcale w najniższym miejscu, to właśnie woda była gdzieś tak głęboka. Mój namiot, wiadomo, nie ma wodoodpornej podłogi już od dawna i zresztą rozpłaszcza się ta podłoga, więc i tak się nalewa. No więc się nalało i spałam w jeziorze. Na szczęście mam gruby materac, więc jakby spałam nad wodą, musiałam pilnować, żeby nie wystawiać nóg poza materac, bo zwykle wystawiam nogi poza materac, ale jak to zrobiłam, to miałam mokrą skarpetkę. No więc było dość tragicznie. Rano się obudziłam, już nie padało, jeszcze nad ranem trochę padało. Powywieszałam wszystkie rzeczy, porozkładałam, poszłam do WC, wychodzę z WC, pada. Biegałam, zbierałam te wszystkie rzeczy, ale wszystko znowu zmokło. Tu jest taka niby recepcja, ale zamknięta, chyba nie, to jest chyba jakiś bar, może recepcja, nie wiem. No i tu jest taka pergola i stolik, więc tutaj to wszystko porozkładałam, ale trochę zacina. Właśnie przeszła kolejna burza, się oddala, ale wygląda to źle. I w ogóle perspektywy wyglądają źle. Muszę się stąd jakoś wydostać na jakiś autobus. No, ale jest niedziela, nie wiem czy jeżdżą jakieś autobusy. Wczoraj jak szłam ze stacji, to nic nie przejechało, żaden autobus w tamtą stronę. Jeden przejechał w odwrotną stronę. No, więc nie jest dobrze. Zjadłam śniadanie właśnie. Oczywiście jest ciepło bardzo, ale chmury, więc przynajmniej tyle, że słońce nie świeci. Państwo moi sąsiedzi jeszcze są u siebie w przyczepie, jeszcze przyjechała w nocy druga przyczepa, rozbiła się koło mnie tuż i tego już nie zauważyłam, na szczęście spałam. Podliczyłam swoje fundusze i wydaje mi się, że powinno mi starczyć nawet na hostel na wszystkie pozostałe dni pobytu na Tajwanie, bo ich już niewiele zostało. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, w czwartek śpię na lotnisku. Więc chociaż tyle, chyba stać mnie na autobus. Zniknęły mi 2 jajka niestety, bo ten pan z biwaku był na piwie we wsi i no, może na czymś więcej i wrócił dość nietrzeźwy i swobodny i żona mu coś perswadowała, on zaczął wyjadać mi te jajka, a to było moje jedzenie na całą resztę pobytu na Tajwanie. No na szczęście zniknęły tylko 2. Znaczy nie żebym mu żałowała jajek jakby, tylko że mam problem właśnie z kartą kredytową i mam za mało pieniędzy, ale wydaje mi się, że będzie ok. No i tak, jedno zjadł, drugie dał synowi, a syn dał jakiemuś psu, który tu się przyplątał pół mojego jajka. Było mi dosyć przykro, chyba było to widać po mnie, bo ta pani tego pana ochrzaniła. No trudno, wyniosłam się potem do swojego namiotu, no i tyle. Tak, muszę się wstrzelić jakoś w jakąś dziurę pogodową, ale jeszcze namiot muszę suszyć, nie wiem. Już 9 dochodzi, chyba wstałam 6:30. 2,5 godziny później już jestem w Kentingu na samym południu Tajwanu. Tam, gdzie chciałam dojść pieszo w 3 dni, ale jak wiadomo nic z tego
bo nie mogę iść szlakiem, a idąc drogami nie zdążyłabym, nie miałabym tyle czasu. Zresztą co za beznadzieja w jakichś ruchliwych drogach chodzić, więc poszłam łapać stopa, udało się. Dwie jazdy były, jedna z rodziną, parą z dzieckiem, bardzo fajną, małą dziewczynką 4-letnią, z którą się bawiłam pluszakami po drodze i potem z małżeństwem, które podróżowało sobie tak bez wielkich planów, ale widać, że outdoorowe. Mówili, że dużo jeździli na rowerze i że pierwszy raz jechali samochodem. Więc bardzo fajni ludzie, w ogóle wszyscy się cieszyli, że odwiedzam Tajwan i byli zafascynowani tym, że jestem z Polski, z tak daleka. Jedyne co w tych jazdach było straszliwe to, że łapałam je w kompletnie straszliwej ulewie. Tak strasznie lało, ostatni raz tak lało jak był tajfun w Japonii, naprawdę. Ale stwierdziłam, że dobra, jest tak źle, że już gorzej być nie może, więc stałam w tym potwornym deszczu. Moja kurtka wytrzymała, także nie przeciekła. Jak stoję, to się w niej nie pocę i w związku z tym było okej, jakby. Już gorzej nie mogło być, więc było okej. No i dosyć szybko poszło, mimo że ta ruchliwa droga, ale ludzie się właśnie zlitowali nade mną, bo tak strasznie padało. I po drodze wynalazłam sobie hostel, także to jest znowu kapsuła. Bardzo lubię kapsuły, teraz już wiem, że się tak nazywają, to już mówiłam. Tak tutaj jest u mnie. Zaraz się tam będę ładować. Puścili mnie, pomimo że jeszcze 2 godziny brakują do wyznaczonego terminu zameldowania, bo jest przed 1, a dopiero o 15 niby, ale okej. Cena oczywiście wysoka, 92 zł za noc, a płaciłam już za 2 noce. Zostaję tu 2 noce, bo tu jest Park Narodowy i ja chciałam tu coś zobaczyć i może się uda wreszcie w tym oceanie wykąpać, więc taki jest plan. Na razie się muszę rozpakować i wyciągnąć te wszystkie rzeczy, których nie udało mi się na kempingu wysuszyć, bo ciągle padało i nawet zacinało pod pergolą.